Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i mam dla was coś nowego, coś nietypowego i coś, mam nadzieję, że ciekawego. Otóż udało mi się dołączyć do Ligi International Competitive Battling Association, w skrócie ICBA, jako trener drużyny Silesian Reptiles i wraz z 15 innymi trenerami w tej lidze będziemy walczyć o tytuł mistrza albo czempiona, jak wolicie. Wybierzcie sami, jak chcecie nazywać osobę zwycięską w tej lidze. Ale zaraz, co to jest ta liga i jak to się wszystko je i dlaczego nazywa się to podsumowanie draftu, ten dzisiejszy filmik, to wam wyjaśnię już zaraz za chwilę, ponieważ jest to główny cel mojego dzisiejszego filmiku, ale zanim do tego przejdę, jeszcze chwilka informacji na temat bezpośrednio kanału, także mam dla was kilka informacji. Otóż mogliście zauważyć, że dość mało filmów ostatnio pojawiało się na moim kanale i jest to spowodowane głównie z wakacjami i tym, że starałem się rozwijać również Twitcha na chwilę obecną i wyszło mi to bardzo pozytywnie. Udało mi się zostać towarzyszem Twitcha, tak to możemy określić. I jestem z tego bardzo dumny, także gorąco was zachęcam również na swojego Twitcha, żebyście obejrzeli, żebyście zobaczyli, jak to tam wygląda i może nawet zostali ze mną najdłużej, a dodatkowo po powrocie z moich wakacji, które odbywają się właściwie teraz, w tym momencie, w którym to oglądacie, ja już jestem. Odpoczywam sobie teraz, możemy tak to określić, nie zdradzę, gdzie jestem. W każdym razie po powrocie z moich wakacji ruszam znowu na pełnej z nagrywaniem odcinków. Skończymy serię Mundex Play, skończymy serię Glazed oraz będziemy dalej cotygodniowo udostępniać filmy z walk z tej ligi ICBA. I teraz czas najwyższy przejść do tego, czym jest ICBA i co to jest ten draft, jak to w ogóle właśnie tutaj działa. Otóż ICBA to jest liga draftowa, czyli liga, w której 16 trenerów wybiera 11 Pokémonów do walki i każda walka cotygodniowa jest toczona 6 na 6 pojedynczo, czyli możecie takie kojarzyć zasady z walk Pokémon, z gier Pokémon, więc to nie jest żaden problem, to wam mogę tutaj powiedzieć, ale jak to dokładnie wygląda? Na pierwszym tak jakby poziomie tej ligi jest etap grupowy. Jesteśmy podzieleni na 4 grupy z wszystkimi trenerami i walczymy między sobą, żeby z tej grupy wyjść, czyli oczywiście jest tabelka statystyk, zwycięstwa, porażki oraz stracone Pokémony i uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, a później, jeżeli uda nam się wyjść z grupy, to docieramy do fazy eliminacyjnej, tak zwanych playoffów i tam liczy się już tylko zwycięstwo albo porażka. Także zobaczymy, jak to wszystko nam się uda. Mam nadzieję, że wyjdziemy z w tej lidze dość daleko, że zajdziemy tam dość daleko, żeby się jednak pokazać i możliwe, że również później dołączyć do jakichś ciekawszych, większych lig. Tego jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak nam tutaj pójdzie. To jest moje pierwsze przedsięwzięcie tutaj na YouTube i tutaj doskonale to wiecie, ale mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie z moją drużyną Silesian Reptiles. Oczywiście nazwa drużyny, logo, projekt zostało wybrane przeze mnie, ale zostało stworzone przez bardzo utalentowaną grafik i jestem z jej projektów bardzo zadowolony. Link do jej kanału, link do jej DeviantArta właściwie jest dostępny pod spodem, także możecie kliknąć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i zobaczyć również jej pracę, do czego was gorąco zachęcam. I teraz, czym jest draft? Otóż draft to, jak już wspominałem wcześniej, jest wybór poków, ale ja to będę w skrócie nazywał draftem, ponieważ jest po prostu prościej, nie oszukujmy się. I teraz, czym jest draft? Draft to jest wybór 11 Pokémonów z poszczególnych, tak jakby w cudzysłowie, poziomów mocy, zwanych po angielsku tierami. Oczywiście ta liga jest angielską ligą, jest zagraniczną ligą i wszystkie walki będę starał się prowadzić po angielsku, ale jeżeli będzie wam to przeszkadzało, na pewno dodam jakieś napisy. Tutaj ten draft, podsumowanie draftu jest jeszcze po polsku, ponieważ jest tutaj bardzo dużo do powiedzenia i chciałbym przekazać to w jak najlepszej formie. W takim razie mamy 11 Pokémon do wyboru z kilku poziomów mocy, tak jakby. Właściwie to z 6, które są tam jeszcze podzielone pod sobą, ale ogółem punktowo wszystko się to zgadza i poziomy mocy zaczynają się przez pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz poziom Mega albo S, zależy jak to będzie nazywał. I ten Mega S to są Pokémony, które właśnie są albo Mega Pokémonami, albo są Pokémonami, które w normalnych walkach są uważane troszeczkę za, można powiedzieć, przegięte, czyli po prostu OP. I są to na przykład Tapu Lele, Aegislash, Battle Bond Greninja
i tego typu podobne. Jak działa draft sam sobie? Do wyboru mamy, właściwie do wydraftowania mamy jeden tier pierwszy, jeden tier drugi, dwa tiery trzecie, czyli dwa poziomy trzecie, poziom czwarty, poziom piąty, jednego Pokemona z poziomu S, gdzie już po lewej stronie widzicie to, ale ja oczywiście wam tutaj to przedstawiam i w moim przypadku będzie to mega, widzicie tą małą literkę M i dodatkowo 4 Pokemony nazwane wolnymi jako Free Agents, na które możemy wydać w sumie 400 punktów i w tych 400 punktach możemy się zmieścić. Przykładowo Pokémon z tieru trzeciego jest warty 100 punktów, zaokrąglając, bo również jest tier trzeci 80, ale żeby wam po prostu nie namieszać 100 punktów, więc jeżeli chciałbym, mógłbym wybrać Pokémony jako tych swoich wolnych agentów, 4 Pokémony tieru trzeciego, poziomu trzeciego, więc to jest w takim skrócie, mam nadzieję, że było to dość zrozumiałe. No i draft zaczyna się od pierwszej osoby do 16 i potem od 16 do pierwszej i tak aż wszyscy członkowie będą mieli wybraną swoją szczęśliwą 11 i w tym momencie ja tutaj jestem z wami, żeby przedstawić wam moją szczęśliwą 11, żeby przedstawić wam ich atuty, ich, no cóż, również minusy, ale mam nadzieję, że nie będzie ich zbyt dużo i powiedzieć wam, czym sugerowałem się podczas wyboru tych Pokémonów, jak to wszystko wyglądało i jakie procesy myślowe tutaj przebiegały pod moją czaszką, jak to wszystko wybierałem, więc wydaje mi się, że streściłem już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zostawiajcie je pod spodem, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, jest to pierwsze przedsięwzięcie, jakie robię w takim stylu i chciałbym, żebyście wszystko zrozumieli jak najlepiej. I teraz czas najwyższy na pierwszego członka drużyny Silesian Sceptiles, naszej flagowej drużyny. Także nie pozostaje mi nic innego, jak teraz wam go pokazać. Pierwszym członkiem jest Victini. Tutaj widzicie bardzo dużo informacji, teraz się na nim pojawiła. Postaram się wszystko streścić po kolei. Po lewej stronie widzicie, że jest to Pokémon poziomu pierwszego, czyli tak jakby tieru pierwszego. Będę nazywał to tierem, bo jest to po prostu dla mnie lepsze niż mówić poziom mocy albo poziom siły. W każdym razie jest to Pokémon tieru pierwszego i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. W trakcie draftu, z racji tego, że w grach Pokémon Sun i Moon zostały dodane Z-kryształy, mamy możliwość mianowania 3 Pokémonów naszymi Z-kapitanami, czyli Pokémonami, które będą mogły używać ataków Z. No i w tym momencie z lewej strony widzicie tą małą literkę Z i to są właśnie to będą właśnie Pokémony, które zostały przeze mnie wybrane i pierwszym z tych Pokémonów jest Victini. I teraz czas przejść troszeczkę do jego podsumowania. Wiem, troszeczkę dużo gadam, ale postaram się to tutaj wszystko bardzo dobrze wam opisać. Jest to oczywiście Victini, ksywka Milten. Dlaczego? Jest to mag z Gotika i uważam, że to imię idealnie pasuje. Jest to mag ognia z Gotika i naprawdę uważam, że to imię idealnie do niego pasuje. Dodatkowo typy Fire Psychic, czyli bardzo dobra mieszanka, że tak powiem. Typy Psychic, dobre typy Psychic są bardzo rzadkie tutaj i prawdopodobnie są w wyższych tierach, czyli w tych wyższych poziomach mocy i bardzo ciężko dostać później podczas draftu jakiś dobry typ psychiczny i jego umiejętność to Victory Star, która zwiększa celność naszych Pokémonów i jego sojuszników również, czyli to jest bardzo dobra umiejętność. Faktem nie jest jakaś wybitna, ale naprawdę potrafi nam tutaj dużo wnieść. I tak jak już wspominałem wcześniej, jest to Pokémon Fire Psychic i co jest tutaj ważne, w formacie ligowym najpopularniejsze są 2 rdzenie, które właściwie są obowiązkowe w każdej drużynie, w każdym drafcie. Jest to rdzeń Fire, Grass, Water oraz Dragon, Fairy, Steel. I to jest właśnie pierwszy Pokémon z tego ognistego rdzenia, tutaj z tego ognistego starterowego rdzenia, możemy to tak określić. Jeśli chodzi o jego statystyki, to wszystkie statystyki są równe 100 i to czyni z niego niesamowitego Pokemona, który może być również Pokemonem atakującym fizycznie, jak i Pokemonem atakującym specjalnie. Dość dobre obrony, bazowe 100 to jest naprawdę bardzo dobra informacja. No i szybkość, tutaj te poziomy szybkości są bardzo ważne, bo właściwie od niektórych Pokemonów, od niektórych szybkości zależy, czy mecz jest wygrany, czy przegrany. Oczywiście jest to Pokemon, który ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi również o movesety. Tutaj przykładowe ruchy, które są w nim używane, które są z tym Pokemonem używane, właśnie tutaj nakreśliłem. V-Create, potężny ruch, 180 bazowej siły, Fusion Bolt, dodatkowo Fusion Flare jeszcze i
Bolt Strike, to są wszystkie Pokemony, to są wszystkie ruchy eventowe, ale na tym Pokemonie one bardzo dobrze działają. Do tego Psychic, Glaciate, U-Turn, Hidden Power, ale to są tylko niektóre ruchy, które są tutaj używane, bo można również używać ze strony fizycznej, z atakiem Zen Headbutt zamiast Psychic. Akurat Glaciate nie ma tutaj odpowiednika, ale Hidden Power, dodatkowo również ataki specjalne związane z ogniem, związane z elektrycznością możemy używać, więc to jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe. I teraz bardzo dobrze się to komponuje, ponieważ Victini ma bardzo szeroki zakres ataków z różnych typów i dzięki temu jako Z-Kapitän, jako użytkownik z kryształów może naprawdę zutylizować je w wielu różnych kierunkach, czy to lodowy Z-atak dzięki Glaciate, psychiczny, fizyczny, typu Bug, dużo by wymieniać, naprawdę jest tego niesamowicie sporo. No i ten Pokémon jako Pokémon ofensywny będzie naprawdę, podejrzewam, przeze mnie bardzo często używany. Tego jestem całkowicie przekonany ze względu również na jego statystyki, bo bazowe 100 ataku i specjalnego ataku, właściwie bazowe 100 przez wszystkie statystyki jest naprawdę niesamowite. Ja, że tutaj się troszeczkę zaplantałem. Mam nadzieję, że wraz z postępem tego draftu będę tutaj mówił nieco składniej i to wszystko wymieniał. I czas przejść do następnego Pokemona. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, możecie je tutaj zostawiać. Jeszcze jedna rzecz, jaką mogę powiedzieć, to, że ma dostęp do ataku U-Turn, czyli do swobodnej wymiany z innymi Pokemonami. Tych Pokemonów, które mają tutaj to małe combo w postaci U-Turn, Volt Switch. Mam prawdopodobnie 3. A jakie to są Pokemony, dowiecie się zaraz. Także następnym Pokemonem Tier 2, poziomu mocy 2 jest Florges. Mój typ Fairy, czyli pierwszy Pokemon z rdzenia Fairy Dragon Steel. Jest to niesamowita ściana fizyczna, jak i specjalna. Znaczy specjalna oczywiście bardziej, ale z racji tego, że mamy takie statystyki, a nie inne, możemy tutaj z tego bardzo swobodnie korzystać również jako ściany fizycznej. I teraz co wam mogę o tej Florges powiedzieć? Oczywiście Break Me jest to nickname, który już jakiś czas temu w poprzedniej lidze, w której brałem udział, funkcjonował i uważam tego Pokemona za naprawdę niezrównanego Pokemona, jeśli chodzi o typ Fairy. Jak dla mnie, bardzo dobrze mi się go używa, bardzo dobrze tutaj działa. Umiejętności Flower Bale i Symbiosis nie są zbyt ciekawe, bo one są bardziej pokojarzone z walką VGC, z typem VGC, czyli z walką 2 na 2 na przykład, z takim formatem, więc tutaj te umiejętności nie przydadzą, ale statystyki to jest coś, na co warto spojrzeć. Specjalny atak równy 112, to jest specjalny atak większy niż posiada Victini, którego chwaliłem za bardzo, bardzo dobre statystyki. No i obrona specjalna równa 154 jest w stanie na siebie przyjąć naprawdę praktycznie wszystko. Dodatkowo dzięki takiej wysokiej obronie specjalnej możemy używać tego Pokemona jako ścianę fizyczną odpowiednio ustalając, odpowiednio trenując go w effort values i jest to bardzo ciekawe. Dodatkowo, no, statystyka życia dość dobra, 78, nie ma co narzekać, no i szybkość też pozwala kilka może wolniejszych zagrożeń również wyprzedzić i zadać im niesamowite obrażenia. Jaka jest rola Florges w naszym teamie? Jest to oczywiście ściana, specjalna jak i fizyczna i to jest bardzo, bardzo dobre dla nas, ale oczywiście jest to również Cleric, to jest właściwie główne zastosowanie Florges, która ma dostęp do ataku Wish, który potrafi leczyć naszych sojuszników, aromaterapii, który niweluje wszystkie zadane im statusy takie jak Poison, Thunder Wave czy nawet Burn, wszystko po prostu zostaje wyleczone. Tutaj kilka takich ataków, które pokrywają jej słabości, pokrywają słabości drużyny. Energy Ball na typy wodne doskonale się tutaj sprawdza. Faktem, ona nie jest wrażliwa na typy wodne, ale w razie czego, gdybyśmy mieli przyjąć na siebie jakiś atak, na przykład Manafiego, to możemy te Energy Ball spokojnie użyć. Moonblast, silny atak typu Fairy, dodatkowo jeszcze z tym specjalnym atakiem to jest po prostu, on przedziera się jak przez masło przez większość Pokemonów i to jest bardzo dobre. Do tego Calm Mind, jeżeli mielibyśmy chrapkę na troszeczkę setupu tutaj w międzyczasie i Hidden Power, to nie są oczywiście wszystkie ruchy, można bardzo dobrze utylizować tutaj Toxic z tym Pokemonem jako atak, plus do tego Wish, plus Protect, także bardzo dobry Pokemon. Tutaj oczywiście nie jest Z-Kapitän, jak mogliście zobaczyć, ale jestem bardzo zadowolony z takiego wyboru, jeśli chodzi o
Pokemona typu Fairy. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zdobyć. To był ostatni dobry typ Fairy, który był w trakcie draftu. To nie była pierwsza kolejka, w której wybierałem, było to mniej więcej gdzieś tak w połowie, ale cieszę się, że udało mi się dorwać w swoje ręce. No i przechodzimy teraz do następnego Pokemona. Jest to Donphan. Tutaj, jak możecie zobaczyć, typ Ground, Copper, z umiejętnościami Sturdy i Sand Veil. Jeżeli chodzi o to, no to oczywiście Copper, bo będę używał jego shiny wersji, która wygląda naprawdę świetnie. Typ Ground, doskonały typ, jeżeli chodzi o odporność na typy elektryczne, który pozwala blokować te wszystkie taktyki pod tytułem Volt Switch, Volt Turn, jak kto woli, oczywiście J-Turn nie zablokuje, ale uważam, że ten Pokémon defensywnie i również ofensywnie jest po prostu niesamowity. Co ten Pokémon potrafi, zaraz się o tym dowiecie. Przejdziemy teraz do jego umiejętności, jest to Sturdy. Właściwie najważniejsza umiejętność tego Pokémona, która pozwala mu przeżyć atak, który z pełni życia strąciłby go do zera. Pozwala mu przeżyć na jednym punkcie życia, więc można go spokojnie stosować jako tak zwany Suicide Lead, jak to woli. Purystów językowych w tym momencie pozdrawiam. I pozwala mu przeżyć i również co nieco zrobić. Co ma ten Pokémon? Ten Pokémon ma naprawdę dostęp do wielu różnych ciekawych rzeczy. Punkty życia 90, dość wysokie, widzieliśmy, Florks nawet ma niższe. Do tego atak bazowy 120, wyższy niż Florks i Florges. Powinienem tak mówić, Florges, tak? Purystów pokemonowych również pozdrawiam w tym momencie. I obrona do tego, fizyczna obrona niesamowicie wysoka, również 120, więc to jest naprawdę coś, na czym warto się skupić, na czym warto się zastanowić. Fizyczna ściana jako Donphan, ale również w Donphan jako Pokémon ofensywny, albo po prostu Pokémon, który ma dużo życia, dużo ataku, sprawdza się niesamowicie. Dodatkowo specjalny atak 60, specjalna obrona 60, to jest takie mech, ale z tą ilością życia i dodatkowo jeżeli wrzucicie na niego na przykład Assault Vest, jest w stanie na siebie przyjąć naprawdę dużo. No i dodatkowo szybkość 50, nie jest to szybki Pokémon, ale to nie są jego siły. Sprawdźmy ruchy tego Pokémona. Earthquake, najsilniejszy atak typu, najlepszy właściwie atak typu Ground, jaki istnieje w grze, ma do niego dostęp i jest w stanie naprawdę siać spustoszenie w szeregach przeciwnika. Dodatkowo Knockoff, atak, który jest bardzo użytkowy, którego możemy użyć w wielu sytuacjach, który po prostu strąca przedmiot z naszego przeciwnika i jest to bardzo dobre dla nas, ponieważ no, przeciwnik może mieć na przykład Choice Band, Life Orb, cokolwiek, coś co zwiększa siłę jego ataku, my się tego pozbywamy, bum, jesteśmy w stanie przeżyć następny atak i w odwecie może również nawet coś pokonać. Dodatkowo Ice Shard, atak, który ma pierwszeństwo i pierwszeństwo w walkach draftowych, w walkach ligowych jest naprawdę niedocenione. Właściwie nieocenione, powinienem to powiedzieć. Jest nieocenione, ponieważ naprawdę daje bardzo dużą przewagę. Nawet jeżeli jesteśmy wolniejsi od przeciwnika, ale przeciwnik nie ma nie ma żadnego ataku z pierwszeństwem. My mamy, jesteśmy w stanie go pokonać. Oczywiście, jeżeli oboje znajdujemy się na niskich poziomach życia. A dodatkowo, z racji tego, że jest to atak typu Ice, jesteśmy w stanie wyrządzić niemałą szkodę Pokémonom typu Dragon, w szczególności takim jak Dragonite, Salamence, albo Pokémon, które po prostu są typami Ice Flying, albo mają czterokrotną, albo nawet dwukrotną słabość. Przy tej statystyce ataku to naprawdę tutaj robi. No i jedna z ważnych rzeczy, jeden atak użytkowy, kolejny atak użytkowy. Faktem jest to atak, który zadaje obrażenia, ale on jest stosowany w totalnie innej manierze, ponieważ jest to atak Rapid Spin, który pozbywa się zagrożeń z naszej części pola bitwy, czyli takie jak Stealth Rock, takie jak Toxic Spikes, takich jak Spikes oraz innych również, Spider Web i tak dalej, Leech Seed, wszystko tutaj możecie wymieniać. Jest to naprawdę Pokémon, którego każda drużyna w lidze potrzebuje. Ja Donphana, jak zauważyłem, to był drugi Pokémon, którego wybrałem podczas draftu, ponieważ uważam go za tak dobrego Pokemona z atakiem Rapid Spin i z tą statystyką ataku i właściwie z typem Ground, który pozwala nam niwelować ataki elektryczne, to jest po prostu cudo. Dodatkowo Stealth Rock, czyli atak, który pozwoli nam zasiać troszeczkę niepewności na polu przeciwnika, zadać mu obrażenia każdemu Pokemonowi, który wejdzie tutaj na swoje pole.
więc to jest bardzo, bardzo dobre. I do tego Play Rough, czyli atak typu Fery, który pozwala nam troszeczkę tutaj pokonać zagrożeń ze strony przeciwnika, których inaczej nie moglibyśmy pokonać. Takie jak na przykład Dragon, takie jak na przykład Fighting i tak dalej. Możemy wystawić Donphana i co nieco tutaj więcej zdziałać super efektywnym atakiem Play Rough. Przy tej statystyce ataku to jest naprawdę również bardzo dobrze. Dobrze, i to był trzeci Pokémon, teraz przejdźmy do czwartego, którym jest Vaporeon. Jak zauważyłem w pewnym momencie, że Vaporeon jest jeszcze nie wybrany. Ja byłem po prostu pod wrażeniem, można powiedzieć tak. Vaporeon to jest niesamowity Pokémon. Fakt faktem jest on jednokierunkowy, czyli wykonuje praktycznie jedną funkcję, ma jeden moveset i za bardzo tutaj nic nie możemy zrobić, ale jego zastosowanie i jego statystyki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Także przyjrzyjmy się tego. Jest to oczywiście Neptune, to jest nawiązanie do mojego Glazed Let's Playa Glaze, w którym również mieliśmy Vaporeona, a on nazywał się tak samo. Jest to typ Water i to jest kolejny element układanki rdzenia Fire, Water, Grass. Udało mi się go wyciągnąć dość wcześnie, jestem z niego dumny. I teraz jakie są jego umiejętności? Water Absorb i Hydration. Water Absorb totalnie niweluje ataki wodne, które są jemu zadawane, a Hydration podczas deszczu pozwala nam pozbyć się wszystkich statusów, jakie są na nas nałożone, typu właśnie Toxic, Burn, Paralyze i tak dalej. Dodatkowo przyjrzyjmy się teraz jego statystykom. Punkty życia 130. Dios mio, jak to jest dużo. Mogę wam powiedzieć tak, jest to jeden z lepszych Pokémonów. Faktem, że jest jednokierunkowy, jest to jeden z lepszych Pokémonów użytkowych, jakie można tutaj mieć. Dzięki tej statystyce ataku widzimy, że pozostałe statystyki się nie wybijają. Specjalny atak równy 110, to jest bardzo dużo, to mogę wam przyznać, ale obrona i specjalna obrona. Ok, specjalna obrona 95 to jest też coś, ale można go spokojnie stosować jako Pokémona defensywnego. Pokémon defensywny fizycznie specjalnie to nie jest dla niego żaden problem przy tej statystyce ataku, a dodatkowo jest to Pokémon, który potrafi bardzo namieszać szerega wroga. Widzimy tutaj te ataki: Scald, Ice Beam, Heal Bell, Wish, Yawn i Baton Pass. To są tylko niektóre z tych ataków, które tutaj widzicie i niektóre z tych ataków, które są dla niego zastosowane. Oczywiście Protect, Toxic to są również ciekawe taktyki na niego, ale przyjrzyjmy się. Scald, Ice Beam to są główne ruchy atakujące i właściwie tutaj więcej nie potrzebujemy, nawet nie mamy dostępu do większej ilości. Może jeszcze jakiś Hidden Power różnego typu, może się tam gdzieś zakraść, ale to i tak są wystarczające ataki. Scald radzi sobie praktycznie z wszystkim poza Pokémonami z atakiem, z umiejętnością Water Absorb, taką jaką mamy my. Do tego Ice Beam, jeżeli mielibyśmy problem z Pokémonami typu Dragon i chcielibyśmy sobie z nimi jakoś poradzić. Heal Bell to jest atak użytkowy, który na pewno tutaj nam może pomóc w wielu sytuacjach. On działa dokładnie tak samo jak aromaterapii Uff Lords, czyli możemy bez problemu uleczyć swoje Pokémony ze statusów i to jest bardzo dobre, ponieważ jest to tak jakby mój drugi, również poza Pokémonem defensywnym, kleryk w drużynie, z którego jestem bardzo, bardzo dumny i uważam, że to jest to niesamowity Pokémon. Dodatkowo Wish, tak jak już mówiłem, kleryk leczy Pokémona następnego, który wejdzie w następnej turze na nasze pole, oraz dodatkowo Yawn, jeżeli chcielibyśmy tutaj też również prowadzić nieco zamieszanie i spróbować uspać jakiegoś przeciwnika tutaj, jakiegoś Pokemona przeciwnika, oraz dodatkowo Baton Pass do swobodnego zmieniania tego Pokemona w trakcie naszej tury, żeby nie tracić tury po prostu na wymianę i móc wyprowadzić dość potężny atak wraz z następnym Pokemonem w następnej turze. Z tego co wiem, Vaporeon jest bardzo dobrym Pokemonem, tutaj jestem z niego bardzo zadowolony. Dodatkowo jako rdzeń, kolejny członek rdzenia Fire, Grass, Water jest bardzo dobry, defensywnie tutaj się sprawdza, pomaga bardzo Victiniemu, jeżeli chodzi o to, ponieważ Victini jest odporny na ataki typu Grass, ale jest słaby na ataki powiedzmy typu Water, Ground i to wszystko Vaporeon jest w stanie na siebie przyjąć, więc to jest bardzo dobry, tutaj bardzo dobry element, bardzo dobra synergia między nimi i czas przejść teraz do następnego Pokemona w tej drużynie, do następnego Pokemona, który dostał się do drużyny Stylian Sceptile i jest to Scrafty. Możecie tutaj zobaczyć Scrafty, bardzo ciekawy Pokemon. Część z was może się nie spodziewała, że ten Pokémon został wybrany, ale ja wam powiem, ten Pokémon jest po prostu niesamowity. Może ma słabą szybkość, może ma słabe życie, może ma słaby atak, ale te obrony... Faktem, jest 4-krotnie wrażliwy na typ Fery, ale to jest praktycznie wszystko, na co jest 4-krotnie wrażliwy, a z tymi obronami dalej jest w stanie na siłę przyjąć resztę ataków. Ale dobrze, nie przechodźmy teraz do tego. Scrafty, Shady, tutaj ta propozycja kiedyś została zaproponowana i uważam, że to imię przyjęło się u mnie. Nawet już nie pamiętam dokładnie genezy, ale typy Dark Fighting to jest naprawdę bardzo ciekawa mieszanka. Dodatkowo możemy tutaj wspomóc Victiniego, który jest wrażliwy na ataki typu Dark, typu Ghost.
dzięki temu Scraftiemu on niweluje, on jest odporny na te słabości tego Victiniego i to jest, uważam, bardzo, bardzo dobre. Dodatkowo jesteśmy odporni na Pokemony z atakami, które są wspierane przez Prankster. Zostało to wprowadzone w 7. generacji, a typ Dark jest odporny na umiejętność Prankster i uważam, że jest to niesamowite. Jeżeli byśmy stanęli przeciwko Sableye, Lipardowi albo innymi Pokemonami, które mają dodane pierwszeństwo, nawet Tandurus, jesteśmy w stanie to przyjąć na siebie bez żadnego problemu i jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Ten Pokémon jest niesamowity również pod tym względem. To jest Tier 4, zobaczcie, to jest Pokémon z niższych poziomów mocy. Jego umiejętności, Shedskin, który pozwala nam pozbyć się jakiegokolwiek statusu. Mamy 30% szans po każdej turze, żeby pozbyć się statusu. Kolejna umiejętność, Moxie. Moxie to jest umiejętność, która po prostu, jeżeli uda nam się pokonać jednego przeciwnika, nasz atak zwiększa się o 1 poziom, a jeżeli do tego dorzucimy na przykład, powiedzmy, Choice Band, albo nawet kilka Dragon Dance'ów tutaj postawimy, nawet 2, szybkość nasza się zwiększa, atak nasz się zwiększa i Moxie dodatkowo w tym jest po prostu nieocenione. Ja uważam, że ten Pokémon, jeżeli grany prawidłowo, naprawdę daje tutaj radę. I trzecia umiejętność, która również jest użyteczna, to jest jeden z niewielu Pokémonów, którego wszystkie 3 umiejętności są do zastosowania w walce i do zastosowania w walce efektywnie. Jest to Intimidate, która po wejściu naszego Pokemona na pole bitwy jest w stanie obniżyć atak przeciwnego Pokemona o 1 stopień. Jest to naprawdę, naprawdę cudowne. Dobrze, przejdźmy teraz do statystyk. Punkty życia 65? Może być. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Więc w to nie wnikajmy. Atak 90 to jest naprawdę bardzo dobra statystyka, w szczególności w połączeniu z atakami, których możesz się nauczyć. Power Up Punch, Dragon Dance to jest coś, co od razu wzmacnia tego Pokemona i to nieocenienie. Dodatkowo obrona i specjalna obrona równa 115. Kto spodziewałby się takiej ilości obron w Pokemonie poziomu 4? Nikt. Obawiam się, że nikt, ale jest on naprawdę niesamowity. Specjalny atak, którego w ogóle nie będziemy używać, więc można to pominąć. I szybkość 58, która pozwala nam wyprzedzić część zagrożeń, część ofensywnych zagrożeń, która jest wolniejsza, a naprawdę są takie zagrożenia, na przykład Conkeldurr. Jesteśmy w stanie go zdecydowanie pokonać w tym momencie, no może nie pokonać, ale dać sobie z nim częściowo radę, w szczególności przy takich obronach, a dodatkowo jeszcze ruchy, które są po prostu kwintesencją. I jak mogliście zauważyć, że zanim przejdziemy do ruchów, jest on również naszym kapitanem, który tutaj doskonale jest w stanie użyć tych wszystkich ataków. Może nie ma takiej szerokiego zakresu ataków, ale naprawdę jest to na tyle wystarczające, że jesteśmy sobie zdać radę z każdym zagrożeniem. Także pierwszy atak i chyba jeden z najważniejszych ataków, jakich Scrafty może się nauczyć, jest to Dragon Dance. Jest to atak statusowy, jest to atak użytkowy, można tak to powiedzieć, który po użyciu zwiększa naszą szybkość o 1 stopień i atak o 1 stopień i w połączeniu ze Scraftim, z tymi obronami, wystarczy, że wejdziemy na jakiegoś niespodziewającego się Pokemona albo na Pokemona, który po prostu nie jest w stanie nam zagrozić, jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj całkiem dobre rezultaty i z takiego Pokemona, który no jest w stanie na siebie przyjąć ataki, jest w stanie co nieco zrobić, jesteśmy w stanie po prostu zmieść drużynę przeciwnika. Ja już miałem 2 takie sytuacje z tym Pokemonem i jestem naprawdę z niego bardzo zadowolony, że udało mi się go dostać. Dodatkowo Knockoff, o tym już wspominaliśmy, pozbyłam się przedmiotu przeciwnika, jeszcze dodatkowo jest to Step w tym momencie, czyli otrzymujemy 50% więcej do obrażeń, jest to po prostu niesamowite, same type, atak bonus, o tym już wspominałem kilka razy na kanale, powinniście wiedzieć co to jest. Dodatkowo mamy problemy z wróżkami, a na przykład jesteśmy już na tyle pewni, że jesteśmy w stanie pokonać którąś z tych wróżek, jest ona osłabiona, my jesteśmy szybsi od niej. Poison Jab. Panie i panowie, to jest niesamowity atak typu Poison, jak sama nazwa wskazuje, który pozwala nam pokonać wróżki, która pozwala nam dać radę sobie z atakami, z Pokemonami typu Grass również. I uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry atak, który możemy wykorzystać w wielu różnych sytuacjach. Dodatkowo Zen Headbutt, atak typu psychicznego. Pokémon Dark Fighting, atak typu psychicznego. Jesteśmy postawieni, wyskakuje na nas Mega Venusaur, powiedzmy sobie szczerze. Plus 2 ataku, ściąga Z-Attack, Zen Headbutt, plus 2 ataku z Craftim, ściąga Mega Venusaura. To wam mogę zagwarantować, bo miałem taką sytuację i uważam, że ten atak jest tutaj nieoceniony, ponieważ jest to bardzo dobry coverage tutaj, czyli tak jakby pokrycie słabości i naprawdę jesteśmy sobie w stanie dać radę. Jeszcze zagrażają nam typy latające, mamy tutaj dostęp do ataku Stone Edge
i do ataku Drain Punch, jeżeli chcielibyśmy się wyleczyć w trakcie walki. Dodatkowo jeszcze tutaj wiele innych ruchów typu na przykład żywiołowe, albo uderzenia żywiołów, Elemental Punches, tak możemy to nazwać, czyli Fire Punch, Thunder Punch i Ice Punch są również tutaj dostępne, czyli niby taki prosty Pokémon, ale po prostu pokrywa słabości praktycznie całej drużyny i ja uważam, że to był naprawdę bardzo dobry wybór w drafcie. Dobrze, i teraz czas na nasz tier 5. Czas na nasz tier 5, czas przedstawić Pokémona, który tutaj z czeluści właściwie draftu wychynął dla nas i uważam, że jest to również bardzo dobry wybór. Jest to Rotom. Zwykły Rotom, żadna jego forma. Nazwany Peeves, czyli Irrytek z Harry'ego Pottera, po angielsku oczywiście. Zwracam uwagę, angielska liga, więc tak to się będzie tutaj mniej więcej toczyć. I teraz jego typy to elektryczny, Ghost z umiejętnością tylko jedną Levitate, która gwarantuje mu po prostu odporność na ataki typu ziemnego, więc jest to bardzo dobra umiejętność w tym przypadku, w przypadku typu elektrycznego, a dodatkowo typ Ghost, który no ma swoje minusy, ale dodatkowo jesteśmy w stanie tutaj poradzić sobie z takimi Pokémon, które na przykład będą chciały pozbyć się z naszej strony pola jakichś zagrożeń, jakichś skałek, jakichś spikesów, albo czegoś innego jeszcze. Wystarczy, że wystawimy typ Ghost i Rapid Spin nie zadziała. Fakt faktem inną opcją jest innym tematem jest również defog, ale tym się nie będziemy na razie przejmować. I teraz przejdźmy do statystyk. Atak życie 50, no stosunkowo mało, ale nie do tego ten Pokémon został stworzony. Atak 50. Cóż, nie będziemy tutaj atakować ze strony fizycznej. Obrona 77, tu już jest troszeczkę lepiej. Obrona specjalna 77, czyli widzimy tutaj w razie czego jesteśmy w stanie przyjąć na siebie jakiś atak. Nie mówię, że jest to jakiś super efektywny atak, ale coś, co by mogło nam zadać obrażenia, naprawdę jesteśmy w stanie na siebie przyjąć. Specjalny atak 95, dość wysoko, praktycznie taki sam jak u Scraftiego. Właściwie nawet większy niż atak fizyczny u Scraftiego. I dodatkowo szybkość 91, czyli jest to jeden z szybszych Pokémonów w drafcie, znaczy może nie mówmy w drafcie, ale jeden z szybszych Pokémonów, faktem nie jest to ponad 100, ale zdecydowanie daje sobie tutaj radę. I teraz jak możemy go używać? Możemy go na przykład używać jako zdecydowanie Pokémona do naszej strategii Volturn razem z Victini. Victini używa U-turn, Rotom używa Volturn, możemy zmieniać Pokémony w trakcie walki i dodatkowo jeszcze Baton Pass od Vaporeona tutaj również robi swoje. I dodatkowo najczęściej będzie on prawdopodobnie widziany tutaj z przedmiotem Choice Scarf, ponieważ no, chcemy, żeby był szybszy, chcemy, żeby również zablokował możliwe, że jakieś Pokémony defensywne naszego przeciwnika. Dzięki atakowi Trick, który widzicie na pierwszym miejscu tutaj w tym momencie, i dodatkowo jeszcze możemy go stosować może z Assault Vest, może jako nieco defensywniejszego, bardziej defensywnego Pokémona, również tutaj z niesamowitą siłą ataku, bo jednak 95 specjalnego ataku to jest bardzo dobry wynik. I jakie mamy tutaj taki trik, który zamienia nasz przedmiot z przedmiotem przeciwnika, czyli możemy zablokować powiedzmy sobie jakieś fizyczne, specjalne ściany, które nie będą się w tym momencie leczyć, zablokować im możliwość samoleczenia się, ponieważ Choice Scarf na przykład blokuje nas tylko w jednym ataku. Jest to bardzo ciekawe i możemy otrzymać jakiś przedmiot z tamtego Pokémona, najczęściej Leftovers, i przy okazji regeneracja życia dla nas, więc jest to bardzo, bardzo dobre. Dodatkowo Shadow Ball, Stab, silny atak, więc zdecydowanie będzie użytkowany. Również Thunderbolt, to samo, tylko że w wersji elektrycznej. Stab, bardzo silny atak. Hidden Power, jeżeli mielibyśmy problem z jakimś Pokémonem w drużynie przeciwnika, który chce nam tutaj zagrozić, ale niekoniecznie mamy jak na niego zarazić, niekoniecznie możemy sobie jakoś z nim poradzić, to Rotom może tutaj nam przyjść z pomocą z tym Hidden Power. Dodatkowo Voltooth, tak jak już mówiłem, wymiana Pokemona w turze, w której odbywa się walka, i dodatkowo Will-O-Wisp, właściwie sztandarowy atak typów Ghost, który podpala naszego przeciwnika i obniża jego atak o połowę, więc jeżeli uda nam się dorwać przeciwnika takim atakiem Will-O-Wisp, na przykład atakującego fizycznie, jesteśmy w stanie tutaj sobie jako tako z tym poradzić również. No i tutaj się kończą te podstawowe poziomy, te podstawowe tiery, jakie wybraliśmy. Czas na przedstawienie mega Pokemona, albo Pokemona po prostu poziomu S, który będzie towarzyszył w mojej rozgrywce, który będzie towarzyszył mi w trakcie walk w lidze ICBA. Dobrze, czyli panie i panowie, przywitajcie tutaj mega Lopunny zwaną Lolą. Lola, standardowo wiemy, nawiązanie do Królika Baxa i tak dalej, ale teraz jest to typ Normal Fighting i ma tylko jedną umiejętność, jak to mega Pokémon ma jedną specyficzną umiejętność, i jest to Scrappy.
I co czyni tego Pokemona tak dobrego? To jest właśnie również ta umiejętność, która pozwala nam uderzać duchy normalnymi i walczącymi atakami. Czyli pozwala nam po prostu atakować duchy oboma naszymi stabami, czyli normal i fighting, więc to jest po prostu idealny Pokémon. Jest w stanie naprawdę zadać bardzo duże obrażenia. Przyjrzyjmy się statystykom. 65 ataku, 65 życia. No jednak widzimy, że ten Pokémon jest bardziej ofensywny ze względu na statystykę 136 ataku. To jest naprawdę niesamowicie dużo. Więc wyobrażam sobie, że nawet zwykły Fake Out jest w stanie zadać jakiemukolwiek przeciwnikowi, który nie jest na niego odporny, całkiem spore obrażenia. A do tego wszystkie Pokémony, które są odporne na nasz pierwszy stab, czyli na przykład Rock, Steel, są wrażliwe na nasz drugi, czyli na Fighting. Więc jest to niesamowity Pokémon, który uważam, że w tym drafcie niesamowicie mi się przyda, ponieważ jak widzieliście, nie mieliśmy Pokémona szybszego niż 100 punktów. Więc wypadałoby coś tutaj takiego zebrać, wypadałoby coś tutaj dobrać takiego, co mogłoby po prostu wyprzedzić wszystkie potencjalne zagrożenia szybsze od reszty naszej drużyny i ewentualnie zmieście z powierzchni ziemi. Także widzimy tutaj Mega Lopunny, dodatkowo obrona 94, czyli w razie czego i specjalna obrona 96, to nie jest wcale tak mało, w razie czego jesteśmy przyjąć na siebie jakiś atak i odpowiedzieć czymś silniejszym. Specjalny atak 54, tego nie będziemy używać, nie oszukujmy się, no i szybkość 135. Majstersztyk. Dobrze, czas przejść do podsumowania, do ruchów tutaj tego Pokemona. Będzie to oczywiście nasz główny fizycznie atakujący Pokemon, więc zdecydowanie tego będziemy się trzymać. Fake Out, który może zostać użyty tylko w pierwszej turze, ale powoduje, że Pokemon przeciwnika jest ogłuszony na tą jedną turę. Flinch, czyli tak w sumie potknięcie po polsku, ale ja to wolę po prostu nazywać ogłuszony because reasons. Ale dodatkowo Return, bardzo potężny atak, który ma, jeżeli nasz Pokémon ma maksymalne szczęście, bazowy atak Return to jest 121. W połączeniu z atakiem 136, statystyką ataku 136, to jest po prostu czysta demolka, także warto zainwestować w tego Pokémona i cieszę się bardzo. To jest pierwszy raz, kiedy gram tym Pokémonem, kiedy wybrałem tego Pokémona, kiedy go używam i uważam, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Dodatkowo jeszcze High Jump Kick, tak jak mówiłem, atak potężny typu walczącego, ale on jest stosunkowo niebezpieczny, bo jak nie trafimy przeciwnika, no to zadajemy obrażenia sami sobie, więc w razie czego mamy jeszcze w zapasie Drain Punch, który pozwoli nam leczyć te obrażenia, a troszeczkę w drugą stronę, można tak powiedzieć, niż High Jump Kick. Dodatkowo Elemental Punches, czyli Ice Punch, Thunder Punch i Fire Punch, to są wszystkie ataki, których Lola, czyli Mega Lopunny, może się nauczyć. I dodatkowo Quick Attack, który również ma pierwszeństwo. I dodatkowo Step, i dodatkowo bazowy atak 136, ale nie musimy go używać w pierwszej turze, kiedy nasz Pokémon jest po prostu na polu walki, więc uważam, że to jest bardzo dobre. Jest to bardzo potężny Pokémon. Mega Lopunny jest naprawdę doceniana w wielu kręgach, doceniana podczas wielu walk i podczas wielu draftów, więc cieszę się, że udało mi jako drużynie zdobyć tego Pokémona. Tak. Okej, czyli to jest wszystko, co chciałem powiedzieć o Mega Lopunny. Czas przejść do naszych wolnych agentów, do naszych free agents, tak jak to jest mówione. I zobaczcie, na co wydałem swoje punkty w tym momencie. Postanowiłem, że wybiorę 2 Pokémon Tier 3, 1 Pokémon Tier 4 i 1 Pokémon Tier 1, ale niższego, żeby zaoszczędzić nieco punktów. I pierwszym Pokémonem Tier 1, który został przeze mnie wybrany, jest Scizor. Jest to bardzo ciekawy Pokémon. Kolejny członek układanki, który tym razem jest członkiem rdzenia Fire, tego drugiego, członkiem rdzenia Fairy, Steel i Dragon. Jaki będzie Dragon? Zaraz zobaczycie, ale w każdym razie członkiem rdzenia Fairy, Steel, Dragon jest to typ Steel Bug, 4-krotnie wrażliwy na ataki ogniste, ale mamy zdecydowanie dużą ilość Pokémon, która jest sobie poradzić w stanie z tym wyzwaniem typu Vaporeon, typu Donphan oraz również Scrafty. Scrafty potrafi bardzo dobrze na siebie przyjąć również ataki typu ognistego. Nawet Victini z braku laku, który jest odporny na te obrażenia. Florz. Wszystko jest w stanie tutaj teraz zapunktować. Dobrze, Scizor jest bardzo potężnym Pokémonem. Tutaj mamy oczywiście dostęp do ataku U-Turn, ale do tego zaraz przejdziemy. I jego umiejętności jest to typ oczywiście Bug Steel, umiejętności Swarm, Technician i Light Metal, z czego ważną umiejętnością jest tylko Technician, który zwiększa siłę ataków, które mają bazowe 60 albo mniej ataku o połowę. Czyli bazowy atak
60 zmienia się na 90, na przykład w przypadku Aerial Ace. Bullet Punch również, na Bullet Punch również działa ten atak, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I teraz jak to wszystko będzie tutaj używane? Wyobrażam sobie, że Scizor będzie głównie przeze mnie stosowany z umiejętnością Technician, ponieważ dwie pozostałe umiejętności nie są aż tak dobre, a Technician to jest naprawdę coś, czemu warto tutaj się przyjrzeć, w szczególności z połączeniem z niektórymi atakami tego Pokémona. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz statystykom. Punkty życia 70, dość sporo. Nie może jakoś wybitnie sporo, ale naprawdę jest w stanie ten Pokémon na siebie właściwie dzięki również temu typingowi, który ma Bug Steel, dzięki tym typom jest wrażliwy tylko na jeden atak. Jest wrażliwy tylko na jeden typ ataków, jest to właśnie typ Fire. Pozostałe Pokémony są albo neutralne, albo jesteśmy na nie w pewnym stopniu odporne, więc jest to naprawdę bardzo dobra rzecz. Teraz tak, atak 130. Wyobraźcie sobie, Technician, atak 130 i teraz dobieramy jakiś ruch, który po booście, po tym zwiększeniu siły przez umiejętność Technician zadaje 90 obrażeń. To jest naprawdę masakra na polu. I dodatkowo obrona 100, czyli z braku Lako również tego Pokémona moglibyśmy stosować jako ścianę defensywną. Obrona specjalna też nie jest zła, 80, specjalny atak nie będzie używany, 65 szybkości, no to jest coś, na co mógłbym pomarodzić, ale to nie jest żaden problem, ponieważ pierwszy atak, jaki tutaj mamy do czynienia, jest to Bullet Punch, jest to atak fizyczny, jest to atak z pierwszeństwem, jest to atak, który ma bazowe 40 obrażeń, 40 fizycznych obrażeń zadaje. Ten atak, pomimo tego, że ma bazowe 40 obrażeń, jest w stanie zadać naprawdę bardzo dużo. Do tego Knockoff, tak jak już wspominałem, to jest trzeci Pokémon, który może utylizować Knockoff tutaj w trakcie walk, czyli zbijać po prostu przedmiot przeciwnika. Jest to bardzo, bardzo dobre. Dodatkowo Defog, ponieważ no jeśli chodzi o pozbywanie się zagrożeń z naszego pola walki typu Toxic Spike, Stealth Rock, mamy tylko Donphana na chwilę obecną, więc potrzebowałem w trakcie draftu jeszcze jednego Pokémona, który mógłby tą rolę wykonać. Fakt faktem, Defog różni się od Rapid Spinu tym, że jest statusem, ale również tym, że pozbywa się z pola walki wszystkich zagrożeń, czyli również z pola przeciwnika, jak i z mojego. Więc to jest jeden minus, ale i tak uważam, że Scizor, który nie jest wrażliwy na Stealth Rock, jest w stanie tutaj wykonać bardzo, bardzo dobrą pracę z tym defogiem, potencjalnie jeżeli Donphan na przykład nie będzie mógł wystąpić w danym tygodniu. Dodatkowo Jotun, czyli kolejny klocek do układanki Volt Switch Jotun razem z Victinim i z Vaporionem i z Rotomem, czyli będziemy tutaj mogli swobodnie wymieniać wszystkie trzy Pokémony, więc to nie jest żaden problem dla nas. Dodatkowo Roost, jeśli chodzi o jakieś leczenie, możemy tutaj się pokusić o to, żeby po prostu używać Roost i leczyć nas z obrażeń. Jest bardzo dobre. Dodatkowo Super Power, czyli atak typu walczącego, którym możemy sobie dopomóc w razie czego. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś ciekawe ataki, których moglibyśmy tutaj użyć, będzie to zdecydowanie Swords Dance, którego ten Scizor może używać i plus do tego Bullet Punch albo jakikolwiek inny atak jesteśmy w stanie również pomóc sobie w wygranej. Dodatkowo jest to dobra odpowiedź na typy Fairy, które no jednak są dość często spotykane w takim formacie Draft League, więc jest to naprawdę bardzo ciekawy Pokémon. Przejdźmy teraz do następnego Pokémona, który znajduje się w naszej drużynie i jest to Amoonguss zwany Jak. Tutaj oczywiście zapomniałem powiedzieć, że Scizor nazywa się Iron Man, ale to chyba właściwie widzieliście. Dlaczego Amoonguss się nazywa Jak? To jest ciekawa historia, bo ja naprawdę nie lubię tego Pokémona, ale nie lubię walczyć przeciwko niemu, więc cóż, jak to mówią, przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów jeszcze bliżej i dlatego Amoonguss znalazł się w mojej drużynie i jest to tak jakby ukończenie, zamknięcie mojego rdzenia Fire, Water, Grass i uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawy Pokémon i który ma bardzo wiele możliwości. Dodatkowo jest bardzo defensywny, jest w stanie przyjąć na siebie dość sporo ataków, ze względu również na typing. Grass, Poison, to jest naprawdę bardzo ciekawy typing, ma dużo minusów, ale również bardzo dużo plusów. Dodatkowo umiejętności tego Amoongussa to są Effect Spore i Regenerator i one są... jedna jest druga jest bardzo dobra. Otóż Effect Spore to jest umiejętność, która no ma szansę na zadanie statusu naszemu przeciwnikowi, jeżeli nas zaatakuje atakiem fizycznym i ona będzie rzadko przeze mnie używana, ale Regenerator to jest umiejętność, która
leczy nas, jeżeli tego Pokemona ściągniemy z pola bitwy. Więc wyobraźmy sobie, że Amoonguss ma 1 punkt życia. Wracamy go, wrzucamy go na pole bitwy, ma powiedzmy 40. Jest w stanie na siebie przyjąć kolejny atak. Wracamy jeszcze raz. I tak w kółko można go wyleczyć do pełnej ilości punktów życia, więc uważam go za niesamowitego Pokemona. Będzie on również głównie stosowany przeze mnie jako ściana, ale może zdarzy się, że będzie również jako ofensywny Pokemon, bo zobaczmy, że te statystyki ataku nie są wcale takie złe. Przyjrzyjmy się teraz im dokładnie. Punkty życia 114 bazowych, więc to jest niesamowity wynik, więcej niż Victini, więc jesteśmy w stanie dzięki tym punktom życia również przyjąć na siebie większość ataków i przeżyć je bez żadnego problemu i to czyni nas bardzo dobrego Pokemona defensywnego, tak zwanego tanka. Dodatkowo atak 85 i specjalny atak 85, więc możemy tutaj żonglować między atakami fizycznymi i specjalnymi. Wiem, że na ekranie w tym momencie widzicie tylko ataki specjalne, ale ma na przykład dostęp do ataku Foul Play i innych równie ciekawych rzeczy, na przykład Body Slam, tutaj również jest dostępne. Do tego obrona 70, specjalna obrona 80, tutaj te statystyki nie są złe i zdecydowanie możemy je używać bez żadnego problemu, żeby stworzyć tutaj ścianę z tego Amoongussa, w szczególności z połączeniem z Regeneratorem, którego możemy po prostu zmienić, wrzucić z powrotem i praktycznie mamy świeżego Pokemona bez leczenia. I szybkość 30, no cóż, jako ściana będzie się sprawdzać jako szybki Pokemon atakujący, niestety nie, ale zobaczmy teraz ruchy, do jakich ma dostęp ten Amoonguss i miejmy nadzieję, że zrozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Pierwszy atak tego Pokemona to jest Spore. I to jest niesamowity atak. On ma 100% celności i jest w stanie uśpić Pokemona z drużyny przeciwnej. Od razu trafiamy Spore, Pokemon zasypia. Fakt faktem jest taka klauzula jak klauzula snu, co znaczy, że tylko jeden Pokemon może spać w trakcie walki w każdej drużynie, więc oczywiście jeżeli sen jest zadany przez przeciwnika. Ok, to jest ten jeden warunek, ale Spore to jest naprawdę niesamowity atak i to pozwala nam praktycznie wyłączyć jednego przeciwnika z walki. Dodatkowo Giga Drain, atak Step, który nas leczy, więc czego chcieć więcej. Dodatkowo Sludge Bomb, kolejny, możemy sobie tutaj radzić doskonale z wróżkami, dzięki również atakowi Sludge Bomb, ale również dzięki typowi Poison, który po prostu jest odporny na ataki typu Fery i uważam, że jest to bardzo, bardzo duży pozytyw tego Pokemona. Dodatkowo Hidden Power, tutaj ten zakres ataków specjalnych, dobrych ataków specjalnych jest nieco niższy, ten Hidden Power znowu się tutaj pojawił, więc jeżeli mielibyśmy problem z jakimś Pokemonem, a Amoonguss mógłby być jedyną odpowiedzią na tego Pokemona, albo po prostu być takim finisherem, być takim Pokemonem, który wykończy tego Pokemona, nie spodziewającego się, możemy tutaj użyć Hidden Power bez problemu i zamienić to Hidden Power na praktycznie dowolny typ, oprócz Fery. Także to jest bardzo dobra rzecz. Syntezis do leczenia się oczywiście. Syntezis leczy nas o połowę punktów życia, z tego co mi wiadomo. Chyba tak. Dobrze, w każdym razie najwyżej wyskoczy tutaj, mam jakaś adnotacja, że nie, że jednak mniej. I Clear Smog, czyli kolejny atak, który jeżeli jakiś, powiedzmy, Pokémon ofensywny przeciwnika chciałby się na nas tutaj zwiększyć statystyki, chciałby na przykład użyć Dragon Dance, Bell Cup albo cokolwiek innego, jesteśmy w stanie to zniwelować za pomocą ataku Clear Smog, który właśnie to robi, niweluje wszystkie zmiany statystyk na polu bitwy. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry Pokémon, bardzo defensywny Pokémon i Pokémon, którego na pewno będziemy tutaj używać. I teraz czas na następnego Pokémona, czas na zwieńczenie naszego drugiego rdzenia Fairy, Steel oraz Dragon. I jest to Noivern. Ciekawostka, Noivern ma pierwszy typ Flying, drugi Dragon, ale i tak uważam, że jest to bardzo ciekawy Pokémon. Nazywa się on #DropAdraco i to jest imię, które też przyjęło się z poprzedniej ligi, ale uważam, że naprawdę on bardzo dobrze się tutaj spisuje. Niektórzy mówią, że Noivern to jest po prostu szybki Pokémon, którego można poświęcić w każdym momencie, ale ja się z tym zdecydowanie nie zgadzam. Jest to nasz użytkownik, jest to nasz Z-Kapitan, którego będziemy na pewno używać, bo również ma dostęp do wielu ciekawych ataków fizycznych i specjalnych. Fakt faktem, atak specjalny jest wyższy niż atak fizyczny, więc głównie na tym będziemy się tutaj opierać. Pomówmy o umiejętnościach. Umiejętności to Frisk, Infiltrator i Telepathy, ale jeżeli chodzi o użyteczne umiejętności w tej grze, to jest Infiltrator na miejscu pierwszym, ponieważ dzięki tej umiejętności ataki naszego Pokemona przechodzą przez wszystkie blokady, przez w cudzysłowie oczywiście blokady, czyli na przykład przez Substitute, więc to jest bardzo, bardzo dobre i będziemy to stosowali na pewno, jeżeli znajdzie nas taka potrzeba. Dodatkowo Frisk, który pozwala nam
zobaczyć przedmiot przeciwnika, jeżeli nasz Noivern zostanie włożony, Drop Draco zostanie wprowadzony na pole bitwy, możemy sprawdzić, jaki przeciwnik posiada Pokémon, więc jest to bardzo dobra umiejętność do celów zwiadowczych, żeby rozpoznać, co tam przeciwnik trzyma w pasie i ewentualnie potencjalne taktyki, ewentualnie potencjalne ataki, które ma tam gdzieś zaplanowane. To jest na pewno bardzo dobre. Przejdźmy teraz do statystyk. Punkty życia 85. Całkiem znośne. Jest w stanie na siebie przyjąć niektóre ataki. Na pewno. Wiadomo, że jest czterokrotnie wrażliwy na ataki typu lodowego, ale przy odpowiednim rozłożeniu effort values jest on naprawdę w stanie przyjąć na siebie Ice Shard. Ja wiem, że to nie jest dużo, ale robi swoje. Dodatkowo atak 70. Nie jest to dużo, ale z tego nie będziemy korzystać, bo głównie jest to Pokémon atakujący specjalnie. Obrona 80, specjalna obrona 80, no to nie są złe statystyki. Specjalny atak 97 i szybkość 123, czyli to jest kolejny Pokémon, którego potrzebowaliśmy tutaj. Kolejny Pokémon szybszy, którego będziemy korzystać w razie potrzeby. 123 to jest wystarczająco, żeby wyprzedzić niektóre zagrożenia o bazowej szybkości 100, a jeżeli coś byłoby szybszego od nas, mamy jeszcze Megalaponii, która swoją szybkość ataku, swoją szybkość ma naprawdę bardzo wysoką. Dobrze, teraz zobaczmy, jakie tutaj ruchy kryją się. Pierwszy ruch to jest najsilniejszy smoczy ruch w całej grze, który ma swoje minusy, ale to nie jest dla nas żaden problem. Pamiętajmy, że jesteśmy z kapitanem i możemy użyć na przykład Draco Meteor jako podstawę do smoczego z ataku i to jest bardzo dobrze, ale Draco Meteor, Heatwave, atak specjalny typu Fire, więc możemy sobie poradzić z jakimiś potencjalnymi zagrożeniami typów lodowych. Dodatkowo z kryształem będzie to jeszcze łatwiejsze. Air Slash, atak typu latającego, więc jakieś zagrożenia typu roślinnego, Mega Venusaur, coś takiego. Możemy również tutaj z tym sobie poradzić. Yeturn, i to jest kolejny element układanki tej takiej zmieniającej. Ja tutaj nie zauważyłem nawet, jak dużo mam Pokémonów, które mogą swobodnie wymieniać się podczas walki. Scizor, Rotom, Vaporeon, Victini i Noivern to są te Pokémony i jestem z nich bardzo zadowolony. Dodatkowo Roost. Roost to jest nasze narzędzie leczące się, więc będziemy mogli użytkować go w trudnych chwilach, w trudnych momentach, jeżeli będziemy mieli niską ilość punktów życia. Dodatkowo oprócz tego ten Pokémon naprawdę posiada masę bardzo ciekawych ataków. Bembers, bazowy, normalny atak 140, który omija wszystkie substytuty, bo jest to bazujący na dźwięku atak. I dodatkowo Super Fang to jest nasze narzędzie do po prostu zwalczania tanków, ponieważ Super Fang jest to taki atak, który obniża punkty życia naszego przeciwnika o połowę, niezależnie gdzie się znajdują. Jeżeli przeciwnik ma 70 punktów życia, będzie miał 35, jeżeli ma 200, będzie miał 100. Więc zobaczcie, jakie mamy tutaj ciekawe narzędzia do walki. Dodatkowo jeszcze, jeżeli mielibyśmy problem z jakimiś typami Psychic, mamy dostęp z typami Poison, mamy dostęp do ataku Psychic, mamy dostęp do na przykład teraz, żeby was nie skłamać, na pewno mamy dostęp do Flamethrower, jeżeli chcielibyśmy mieć większą celność ataku, więc tutaj bardzo dużo ciekawych ataków się dzieje. Jeżeli jesteście zainteresowani jak Noivern, co on może zrobić, wejdźcie, zobaczcie, sprawdźcie to. Także to jest wszystko, co chciałem powiedzieć o Noivernie i teraz czas przedstawić naszego ostatniego Pokemona w tej wyliczance. 11 Pokemona, który jest w drużynie Silesian Sceptiles i jest to Smeargle. Wiem, zaskakująco, jest to tier 4. Statystyki, jak możecie zauważyć, nie są szalowe, ale jak możecie również zauważyć po prawej, ruchy, których może się nauczyć, to są praktycznie wszystkie ruchy, pomijając Explosion, Self-Destruct, takie ruchy, po których nie da się użyć ataku Sketch, który jest charakterystycznym atakiem Smeargla. Także zobaczmy, nazywa się on Michelangelo z racji tego, że Smeargle jest to taki artysta, może naprawdę wykonywać bardzo wiele rzeczy w trakcie walk. No i ma ten swój taki artystyczny wygląd, można to tego określić jako ogon, jako pędzel, więc powiedzmy, że te imię pasuje. Dodatkowo jest to typ normal, więc ma tylko jedną słabość i jedną odporność na typy Ghost. Dodatkowo umiejętności Own Tempo, Technician i Moody, które jest zbanowane. No to jest jednak minus, ale jest to zbanowane moim zdaniem właściwie, ponieważ jest to bardzo nieprzewidywalna, ale i równie groźna umiejętność. Dodatkowo Own Tempo, czyli ten Pokémon nie może zostać oszołomiony, czyli Confused, oraz Technician, które znamy od Scizora, który zwiększa siłę po prostu naszych ataków o połowę. Teraz tak, przyjrzyjmy się statystykom, które nie są szalowe. Punkty życia 55.
Punkty ataku 20. Punkty specjalnego ataku 20. Obrona 35. Specjalna obrona 45. No i szybkość 70, więc jedyne co możemy tutaj jeszcze uznać za w miarę dobre jest to szybkość. No ale chodzi po prostu o to, że ten Pokémon nie będzie tutaj walczył. Ten Pokémon nie będzie robił nic, co zadawałoby obrażenia prawdopodobnie. Chyba że naprawdę w jakichś ekstremalnych sytuacjach. Ale głównym zadaniem tego Pokémona jest niwelowanie wszelkich zagrożeń, jeśli chodzi o zagrożenia użytkowe. Czyli na przykład możemy mu dać Stealth Rock, możemy dać Spikes, możemy sami stwarzać zagrożenie za pomocą tych właśnie entry hazard, tak zwanych entry hazard, czyli Stealth Rocks, Spikes, Toxic Spikes, Spider Webs, nie, Sticky Web, przepraszam, to jest ten atak, Sticky Web, czyli który obniża szybkość naszych Pokémonów przeciwnika, więc to jest Pokémon bardziej użytkowy. Dodatkowo możemy leczyć nasze Pokémony. Możemy tutaj mieć Heal Bell, możemy mieć Wish, możemy mieć cokolwiek. I dodatkowo potencjalnie jeszcze jakiś atak, może potężny, może nie, może z pierwszeństwem, który w razie czego mógłby nam uratować tyłek. Ewentualnie atak, który po prostu pozbywa się zagrożenia na naszej stronie. Dodatkowy Rapid Spinner, dodatkowy Defogger, którego tutaj mamy również ze Scizorem i z Tomfanem. Ten Pokémon ma wiele zastosowań, ale niestety statystyki mówią same za siebie, więc tak, to był cały draft. To jest wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać w trakcie tego filmiku. Mam nadzieję, że nie mówiłem za dużo, jak nie, postaram się to pościnać jeszcze w międzyczasie, a tymczasem, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie mi znać w komentarzach. To by było całe podsumowanie. Dajcie znać, co sądzicie o mojej drużynie, dajcie znać, co sądzicie o tym, co się tutaj właśnie teraz prezentuje. Co byście zmienili? Może wy macie jakieś inne typy? Ja niestety nic już teraz nie mogę zrobić. Walki będą pojawiały się w tej lidze co tydzień i miejmy nadzieję, że z pierwszej walki wyjdziemy zwycięsko. Więc bardzo gorąco zachęcam was do subskrybowania, do polubienia tego filmiku i mam nadzieję, że wszystko, co mogłem wam wytłumaczyć, już wytłumaczyłem. Była to dość dokładna analiza, mam nadzieję, że to wam nie przeszkadzało, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i wydaje mi się, że to było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku, w następnym odcinku. Trzymajcie się, albo w następnej walce, czymkolwiek. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli jesteście zainteresowani innymi trenerami z tej ligi, bardzo gorąco zachęcam was do obejrzenia oficjalnego Twittera ligi ICBA. Link do wszystkiego właściwie znajduje się pod spodem, więc jeżeli chcecie coś zobaczyć, coś do obejrzeć, wszystko postaram się zamieścić w komentarzach, pod spodem, w opisie filmiku, a jeżeli tego tam nie ma, upomnijcie się w komentarzach, o tym mi tylko chodziło, także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia, cześć!